Cześć wszystkim! Dziś opowiem wam o tajemniczym obiekcie, znajdującym się daleko na Oceanie Spokojnym. Możemy go dostrzec dzięki naszej ulubionej aplikacji Google Earth. Miejscem, na którym ten obiekt spoczywa, jest wyspa Starbuck. Wystarczy wpisać to w okno wyszukiwarki lokalizacji Google Earth i automatycznie zostaniemy tam przekierowani. Zachęcam was wszystkich do tego, byście również sami odwiedzili to miejsce za pomocą Google Earth i przyjrzeli się dokładnie temu, o czym dziś będziemy mówić. Jak widzimy, wyspa Starbuck znajduje się pośród bezkresu wód od całego Oceanu Spokojnego w środkowej części Pacyfiku. Administracyjnie należy ona do centralnej linii wysp Kiribati. Jej współrzędne geograficzne zamieszczam w opisie do filmu poniżej. Wyspa ta mierzy 8,9 km w osi wschód-zachód i 3,5 km w osi północ-południe. W zachodniej części wyspy, gdzie znajduje się cypel wysunięty w ocean, na samym brzegu znajduje się tajemniczy obiekt. Przyglądając mu się z bliższej odległości, można dostrzec jego detale. Widoczny obiekt jest długi na około 41,5 metra i szeroki na około 29,5 metra. Zwróćcie uwagę, że jest on zakopany w piasku. Niemniej jednak, to nie koniec wszystkich rewelacji. Z tyłu jesteśmy w stanie zauważyć rozciągający się w kierunku wschodnim długi ślad na powierzchni wyspy. Liczy on sobie ponad 1,3 km i wygina się w kierunku północnym. Ponadto na północ od omawianego obiektu znajdują się 4 prostokątne struktury, 3 zgrupowane razem i 1 w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dla lepszego zrozumienia omawianego tematu warto przytoczyć kilka informacji na temat tej okolicy. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że wyspa ta nie jest celem wycieczek dla turystów czy weekendowych eskapat Amerykanów bądź mieszkańców sąsiednich wysp. Na wyspie nie rezyduje żaden mieszkaniec i nie ma tam dostępu do żadnej wody pitnej. Jednym słowem, jest to odludzie, jakich naprawdę mało. Najbliższy ląd zamieszkały przez człowieka znajduje się około 400 km dalej. Jest to atol Pearl-Hyn, zwany również Tongarewa lub Mangarongaro, wchodzący w skład wysp północnych Cooka, należący administracyjnie do terytorium Nowej Zelandii, wysp Cooka. I mieszkają tam, uwaga, całe 224 osoby. A same zaś terytorium Nowej Zelandii oddalone jest o dobre kilka tysięcy kilometrów. Moi drodzy, jeżeli mamy obiekt, który wygląda bądź co bądź na dysk zakopany w piasku, po którym zostają widoczne ślady, jakie mamy właśnie w tym przypadku, świadczyć to może o tym, iż dysk ten unosił się wcześniej w powietrzu, po czym się nadzwyczajnie w życiu rozbił. Z racji, że obiektu tego nie jesteśmy w stanie zidentyfikować i był on wcześniej statkiem latającym, nic nie stoi na przeszkodzie, by nazwać ten statek po imieniu, czyli UFO. Kolejnym argumentem potwierdzającym tę tezę jest obecność tych prostokątnych struktur widocznych w pobliżu domniemanego wraku. Takie struktury nie są tworem naturalnym i najprawdopodobniej zostały stworzone sztucznie. Przedostatnim argumentem jest fakt, że na północnym krańcu całej wyspy znajduje się kilka najprawdopodobniej kępów roślin ułożonych w zwartą i konkretną formację, w której widać celowość. Czyżby to były znaki ratunkowe dzieła obcych rozbitków? Na koniec pokażę wam dowód, który może, co nie znaczy, że musi, potwierdzić fakt, że tego obiektu wcześniej tam nie było. A mianowicie skorzystam ze zdjęć zrobionych przez Międzynarodową Stację Kosmiczną, której załoga okresowa wykonuje zdjęcia nad tym obszarem. Oczywiście nie jest to jedyny obszar, na którym się skupiają. Zachęcam was do eksploracji tej bazy fotografii, gdzie możemy znaleźć na przykład zdjęcie Zatoki Gdańskiej z 1989 roku, wykonane podczas misji kosmicznej STS, o której w przyszłości będę jeszcze wspominał, gdyż to, co udało się wtedy zebrać, jest również bardzo interesujące. Wracając do tematu, widzimy tu zdjęcie od 1983 roku do 2013 roku. Interesują nas zdjęcia o największej długości ogniskowej. Mi osobiście nie udało znaleźć się nawet przy największych możliwych powiększeniach śladów tego statku w latach poprzednich. A przy podobnym powiększeniu na Google Maps obiekt jest już widoczny.
Może wam się uda. A teraz, moi drodzy, moja ulubiona część tego filmu, czyli kontrargumenty. Pierwszym z nich jest fakt, że nie powinniśmy uznawać każdego nierozpoznawalnego obiektu na Ziemi za statek obcej cywilizacji, czyli pojazd pochodzący z czarnego projektu NASA, bądź jakikolwiek inny niezidentyfikowany obiekt latający. To zaś prowadzi do tego, że możemy zostać zmanipulowani i wmanewrowani przez oszustów, którym zależy na rozgłosie czy wyśmianiu społeczności, która dąży do ujawnienia archiwów o UFO przez światowe mocarstwa. Przykład. UFO w Turcji. Mój film na ten temat ma ponad 3000 wyświetleń, podczas gdy kolejny materiał, w którym obaliłem autentyczność tego zjawiska, ma niecały 1000. Wyspa Starbuck jest wyspą pochodzenia wulkanicznego. Obiekt, który omawiamy, może być tzw. bazaltem, powstałym w wyniku wypływu magmy na powierzchnię i zetknięcia się jej z wodą. Bazalty zaś mogą mieć ostre kształty, nawet w postaci heksagonów. Kolejnym kontrargumentem, myślę, że najmocniejszym, jest historyczna przeszłość wyspy Starbuck. W XIX wieku olbrzymie znaczenie miało tzw. guano, czyli odchody ptaków morskich, głównie kormoranów, pelikanów i głuptaków, lub też nietoperzy. Grube pokłady są eksploatowane jako cenny nawóz naturalny. W składzie mineralnym przeważają fosforany wapnia i magnezu. W Polsce bardzo rzadko spotykane, jedynie w niektórych jaskiniach Ojcowa, w województwie małopolskim i okolic. W roku 1855 USA zaczęły prowadzić jego eksploatację na wyspach Pacyfiku. Kongres przyjął ustawę, by USA czerpały korzyści ze złóż guana. Ustawę tą nazwano Guano Act. Pozwalała ona obywatelom Stanów Zjednoczonych obejmować posiadanie wyspy, na których znajdowały się złoża guana. Prawo to obejmowało wyspy położone gdziekolwiek na świecie, pod warunkiem, że nie były zamieszkiwane i nie znajdowały się pod jurysdykcją innych państw. Ustawa upoważniała też amerykańskiego prezydenta do użycia siły militarnej w obronie tak zajętych wysp. Żeby nie być gołosłownym, dodam, iż ustawa o wyspach z Guano stanowi obecnie część amerykańskiego systemu prawnego, ujęta jest w US Code, czyli amerykańskim kodeksie. Dział 48, rozdział 8, sekcje 1411 do 1419. Link zamieszczam w opisie. Na tej podstawie stwierdzić można, iż te prostokątne struktury nie są niczym innym jak budowle postawione przez Amerykanów w celu wydobycia guana. Tak to mniej więcej wygląda, a link do tego zdjęcia zamieszczam w opisie. Jak zaś ten obiekt mógł znaleźć się pod wodą? Od momentu wybudowania tych obozów minęło ponad 100 lat, a poziom oceanów uległ zmianie i wykres ten pokazuje, jak to wyglądało od końca wieku XIX do czasów obecnych. Są to dane z amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA. Link do tego zamieszczam w opisie. Kochani, dajcie znać, co o tym sądzicie. Zachęcam także, byście sami rzucili okiem na wyspę Starbuck. Obejrzyjcie ją najpierw w Google Earth, pamiętając o wyłączeniu warstwy wody, w razie czego koordynaty zamieszczam w opisie. I przede wszystkim, jak powtarzam, nie chcę sugerować wam żadnych podpowiedzi, czy narzucać jakiegokolwiek poglądu na ten temat. Dojdźmy wspólnie do ciekawych wniosków i szczerze bardzo jestem ciekaw tego, co sądzicie o tym temacie. Zachęcam was wszystkich do komentowania. Jeżeli ten materiał ci się podobał, daj łapkę w górę i kliknij subskrybuj. Będzie to dla mnie znak, że to, co robię, ma sens. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i za poświęcony czas. Lecz zanim się z wami pożegnam, chciałbym, z racji tego, że wyjeżdżam i nie będzie mnie do 3 stycznia, życzyć wam wszystkim, kochani, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, jak i szczęśliwego Nowego Roku. Życzmy sobie, byśmy wspólnie mogli docierać do prawdy i ujawniać ukrywane fakty. A przede wszystkim, byśmy się nie zatracili w naszej codzienności i systemie, w którym przyszło nam żyć. Uśmiechu, szczęścia i miłości. Trzymajcie się.